Ale ładnie sypie. A to dopiero początek, bo ma padać tak do jutra, do wieczora. Zapowiadają, że ze 20 cm to będzie jak nic. No już jest 10 cm. Malutki, dajesz radę? Biedny piesek. Nie urosłeś, no. Co ja ci poradzę? Idziemy tam. Tylko schodków nie widać. I co, malutki? Chodziły jakieś zwierzątka? Ale trzciny się zupełnie położyły. Chodź, malutki, idziemy do domu. Po co tam chcesz wejść? Malutki, bo wpadniesz. Nie znalazłem czasu, żeby rozebrać tą część stodoły pod szklarnię. Ciekawe, czy ten śnieg za mnie tego nie zrobi. Co? Nie ma żadnych tropów? Tylko twoje? Patrzę na te ośnieżone druty. Nie zdziwię się, jak nam prądu zabraknie. Jak się któraś z nich zerwie. Ale ty śmiesznie skaczesz. Co, tu jakieś zwierzątka były? No tak, chyba tak. Jakieś takie wydeptane. O. Kto tu szedł, malutki? No i no zadeptujesz. Gdzie poszła? Pewnie sarenka. Może to jest... O, tu nie zadeptał. No nie widać, trudno powiedzieć. Malutki, gdzie ty jesteś? Wracaj. No nie wiem, czy nie będę zapinał pługu do traktora. Znaczy psiowóz to sobie z takim śniegiem poradzi. Gorzej z tym niebieskim. I pomyśleć, że jeszcze kilka dni temu. Dzień dobry. No to teraz to chciałbym już włożyć papę. Włożyć papę tutaj między cegły a podwalinę. Ale najpierw muszę się jeszcze zająć wyrównaniem cegieł od środka. To niestety nie robiłem tego od początku. Także muszę to teraz wyczyścić, rozrobić trochę zaprawy i pouzupełniać takie miejsca jak właśnie tu. Czy wręcz doczyścić takie miejsca, gdzie miałem w ogóle już w nosie takie równanie. Czyli na przykład tu. Na szczęście ta zaprawa łatwo odchodzi. A weekend spędziliśmy bardzo ciekawie, bo wybraliśmy się i pod Tarnów na górę Świętego Marcina. Jakie fajne ruiny zamku. Ale tu kamieni, o ile cegieł można by było odzyskać. Ty przodem w takim razie.
Nie potknij się o smyk. Okej, no co ty wyprawiasz? Zbliżaj się do krawędzi. Kurde, dasz radę? Co? Którędy? Poczekaj, poczekaj. No tam hałasuje Tarnów. Jak Ci się tu podoba, malutki? O, tu jaki ładny murek. No, ładny. Patrzę, czy nie ma jakichś błędów z przewiązaniem. Wiesz, jak Ty się zachowujesz? Jak japoński turysta? Jak japoński turysta. No to wszystko po to, żebyś miał materiał. Ładne zdjęcia, ujęcia, tylko żebym nie zleciała z tego wszystkiego. Ruiny bardzo fajne, warto je zobaczyć. Super też miejsce, żeby sobie odpocząć, gdyby nie jedna rzecz, a mianowicie tuż u podnóża góry, na której jest zamek, biegnie autostrada i jest tam dość duży szum. Ładny drewniany, kryty gątem kościół. Ale fajne światło, nie? Aha, fundament pęka. Trzeba by naprawić. Wybraliśmy się też do samego Tarnowa, pozwiedzaliśmy rynek, polecamy. Byliśmy również w Bieczu. Piękne miasto. Fajnie zachowany rynek, bardzo dużo zabytków. Chyba jedno z najstarszych miast w Polsce. Również możemy to polecić. Jak również byliśmy na wycieczkach po naszych lasach. Także dzisiaj tutaj już wracając do pracy posprzątałem. Parę godzin się z tym zeszło. A teraz biorę się za czyszczenie fundamentu od środka. No trochę z tym zabawy jest. Może gdybym dał od razu tutaj dłuższą papę, znaczy szerszą papę, to byłoby łatwiej. No ale nie pomyślałem. To teraz mam kucie. No dobra, to mam wyczyszczone. No parę godzin mi to zajęło. To pomieszczenie. I tu mam wyczyszczone już
wyczyszczoną również tą ścianę po prawej. I zostało mi tak naprawdę ta długa ściana i ta. To już jest mniej pracy, ale mam trochę zabawy, bo chcę przerwać podciąganie kapilarne. Nie wiem, na ile to będziecie widzieli. Odkuwam zaprawę, która łączy się pomiędzy warstwami kamienia a cegły, tak żeby dotrzeć do papy, która tu jest. Troszeczkę jest w tym zabawy, ale nic strasznego. No, tak jak tu na przykład już to mam zrobione. No jednak beton podciąga wilgoć, więc jak nie ma tego łączenia betonu, no to już myślę, że ta wilgoć nie będzie tak do góry szła. No to działam dalej. Myślę, że to skończę za jakąś godzinkę, może 2. Ej, Co się stało? sypiesz mi do kawy. Ty znowu z kawą? O, jest Gulliver. Bał się wejść tutaj po płatce, a jednak wszedł. Zaraz mi zabierze jakieś drewienko. No, posprzątałeś wszystkie drewienka, to może nic nie zabierze. Zabierze. Szuka. Zabierze posprzątane. No nie ma pies nic do zabrania. Biedny pies. Nie żaden biedny pies. Tylko potem chodzę po podwórku i zbieram, tak? Mhm. O, tak pomalutku, pomalutku. Jednym słowem jesteś gapa, że nie dałeś dłuższej papy. Jednym słowem, tego nie da się opisać. Okej. Nie da się po prostu. Może młotek mały ci pasuje, Oliver? Nie ma drewienka dla psa, to może sobie weź młoteczek albo o, jaki dobry pan. Albo nie. Oj, malutki też chce. Malutki czeka na mnie, aż pójdziemy się przejść, tak? Dobrze, już idziemy, bo już malutki płacze i płacze. A ty, Gulliver? Odłożyłeś ten patyczek? To chodźcie. Herbatkę ci przyniosłem. Moją, której nie wypiłem. Już zimna. Ale ty wiesz, że przed nami jest zima, to nie jest wiosna. No to przykryję te grządki, przykryję. Aha. Ściółką, sianem. Ogarnęłam te grządki tyle o ile. Na tej jeszcze są pory. Buraczki i trochę marchewki. Ale malutkie, więc już pewnie nie podrosną. Tu jest trochę rukoli. Muszę się jeszcze zastanowić, gdzie posadzić cebulę ozimą i czosnek ozimę. Dzień dobry. Dzisiaj mamy taki ładny, ciepły dzień. Znaczy nie do końca ładny, bo popaduje, ale korzystam z okazji, że jest ciepło. Dopiero od południa ma zacząć lać konkretnie i dokończę tutaj przygotowania do wsunięcia papy. Mam już wyczyszczone wszędzie cegły i mogę pouzupełniać te braki w zaprawie. To w zasadzie mógłbym też zrobić już później po wsunięciu papy, bo ją się da odgiąć, ale wygodniej będzie to zrobić teraz. Także z tym będę działał. Nie rozrabiam już zaprawy w betoniarce, bo tam popaduje, więc żadna przyjemność na tym deszczu. Tu sobie przyniosłem materiały i rozrobię to po prostu ręcznie, czy trochę za pomocą wiertarki.
No to wyrównałem. Mam już w całości gotowy fundament do tego, żeby można było ułożyć równo dom, ustawić równo dom na papier. Pada cały czas, także na razie z tym nie ruszę. Jutro mam nadzieję, że ruszę. Jutro będzie, według prognozy, nie będzie deszczu. Może być śnieg, ale przede wszystkim zrobi się dużo chłodniej, bo teraz jest 10 stopni, a jutro ma być już bliżej zera. Papę chciałem zrobić tak, jak to Wam chyba w jednym filmie już mówiłem, razy 3. To jest papa na tekturze. Pewnie razy 3 to jest przesada, ale chodzi mi o to, że ta powierzchnia cegieł nie jest równa. No, nie da się tego tak zrobić, żeby była równa. Więc wolę mieć grubszą warstwę, która się lepiej dopasuje do tych nierównych cegieł. Ponieważ papa ma 1 metr szerokości, dlatego przetnę ją wzdłuż na połowę. Będę miał 2 kawałki po 50, które złożę jeszcze raz na połowę i dzięki temu mam już 2 takie warstwy po 25. 25 to właśnie wychodzi mi na szerokość cegły. A dodatkowo jeszcze też dotnę takie kawałki o szerokości 33 cm, wtedy wyjdą mi 3, które włożę w środek tej zgiętej papy. I ona będzie wystawała trochę więcej, więc gdybym potrzebował kiedyś jakoś łączyć te izolacje, to będę miał taki zapas, żeby móc to zrobić. No to tniemy. Najpierw potnę po 50. No zależy mi, żeby jak najdłuższe kawałki włożyć na raz. Stąd pożyczyłem sobie też lewarki od sąsiada. Bardzo dziękuję. Tak, żebym mógł dłuższą część domu podnieść na raz i wsunąć takie kawałki po parę metrów. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, tu jest 50. Nie zdziwię się, jak w komentarzach pojawi się uwaga, że mógłbym sobie całą rolkę zmierzyć i przeciąć na przykład piłą łańcuchową. Tylko że wiecie, ta papa jest bardzo delikatna, więc takie cięcie spowoduje, że ona mi się będzie rwała później, więc wolę to
poświęcić na to trochę więcej czasu, trochę się bawiąc tak jak teraz, ale dzięki temu mam równe kawałki, które ładnie będę mógł złożyć i wszystko będzie ok. A przy takim cięciu maszynowym to tak by nie było. Zimno. No, takie właśnie rzeczy się robią z tą patą. Trzeba bardzo uważać. To mam przycięte kawałki papy i tutaj też już mam zgiętą na pół. Teraz podniosę dom. No to działam. Zimno na zewnątrz. Wprawdzie słońce zaczyna trochę świecić, ale generalnie to jest chyba 2-3 stopnie, a odczuwalna pewnie poniżej. Działam.
zdążę tych baterii ładować. Dobrze, że przyszłaś. Przydasz się. O, jak to? To nie będzie własnymi rękami? Idzie jeszcze, idź, naciągamy. Naciągamy najpierw. Dobra. Dobra, już tam nie ten. Puścić? Puścić? Trzymaj. Gdzie ten się odłożyć? Ciepnąć gdzieś, byle nie na podłogę. Rozwija. Malutki, nie płacz, już zaraz pani idzie. Proszę pani. Chodź. Muszę wracać. Miło było. Ciao. Do widzenia. Jak sobie jeszcze z czymś nie będziesz radzić, to dzwoń. No Ja dobrze. przyjdę. Zobaczę, jak to wygląda z tamtej strony. No i dobra, jest ok. Mogę dom opuścić. Tutaj idealnie jest pod rantem. Dobra, ładnie doszła. Nigdzie nie wystaje. No i co? I mam zrobione pierwsze 5 metrów z 40. No to działam dalej. Ja teraz pójdę z tamtej strony, bo tam jest trochę więcej słońca i cieplej. A tu dojdę na koniec. Czyli tej podpory nie ruszam, niech ona sobie zostanie. A te likwiduję.
Tu to ja już mam włożoną papę, tylko mam tą papę włożoną podwójnie, więc chcę teraz dosunąć ten trzeci kawałek.
No i skończyłem. To taki wydawało się łatwy etap, a w sumie to zajęło mi to ze 2 dni, nawet z kawałkiem. No jednak jest zabawy w to przepinanie, przepinanie tych lewarków, przepinanie tych wzmocnień. Ale fajnie. Zdążyłem w ostatniej chwili, bo na jutro zapowiadają u nas duże śnieżyce. Ma spaść tak, no między 10 a nawet do 30 cm śniegu. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda teraz w domu. Tu jest wprawdzie bałagan, znowu zrobiłem, ale to posprzątamy już jutro. Jak będzie padał śnieg, to akurat będę miał zajęcie. Także wszędzie tu pod podwaliną jest ładnie położona papa i możemy już spokojnie przyjmować zimę. Tak, malutki? A ja muszę dzisiaj jeszcze zrobić 3 rzeczy, no bo skoro jutro ma być ten śnieg, to po pierwsze muszę ściągnąć tą siatkę, bo już deszcz powodował, że krople na niej osadzone powodowały, że ona się zanurzała w wodzie, a jak spadnie na nią śnieg, a pewnie to będzie mokry śnieg, to ona się w całości zanurzy, potem i zamarznie i nic z tego nie będzie. W sumie to i tak miałem ją ściągnąć, tylko czekałem jeszcze, że ten dąb pozbędzie się liści, a on cały czas te liście ma, no ale trudno. Czyli najpierw tu muszę troszeczkę poodgrabiać te liście, które się zebrały przy siatce, a potem mogę ją ściągnąć. Druga rzecz to trzeba spuścić wodę już spod prysznica, czyli wezmę prysznic, a potem ją spuszczę i przenosimy się już z prysznicem do przyczepy. No też jest ok, tylko tam jest po prostu ciasny ten prysznic i ta zasłonka się przylepia do pleców. Kto brał taki prysznic, ten wie, o co chodzi. No i trzecie, jeszcze liczyłem, że uda mi się wykosić trawę, ale no nie ma sensu, no jest tak mokro, jest tak wilgotno, że nie wjadę traktorem, tylko rozryję łąki. Także odczepię już kosiarkę, schowam ją do stodoły, traktorek też schowam do stodoły i mam nadzieję, że jutro go nie będę wyciągał do odśnieżania. Zobaczymy. Znaczy w sumie mogłoby trochę napadać. Dobra, działam. Pierwsze staw i siatka, bo z tym się zejdzie najdłużej. Zobaczcie, jakie mam fajne urządzenie do wyciągania śledzi. Było w tej przyczepie.
I w ten oto płynny sposób przeszliśmy z sezonu grabienia liści w sezon odśnieżania. Ale muszę Wam powiedzieć, że siatka się naprawdę sprawdziła. Dobry patent. Dzięki temu myślę, że na wiosnę nie będę musiał już wymieniać wody w stawie. Piękna zima się robi. Sypie. I ma sypać cały dzień, całą noc. I jutro też popada. Ciekawe, czy rzeczywiście będzie ze 20 cm śniegu. Gorzej, że jest to taki mokry śnieg. Nie wiem, na ile to zobaczycie, ale oblepia linie, wszystkie te kable na powietrzu. Także obawiam się, że mogą nam zabrać prąd. Z takich ogłoszeń pod koniec filmu chciałem Wam powiedzieć, że wchodzimy w taki sezon, gdzie nie będziemy regularnie publikowali filmów. Raz, że święta, dwa, że pogoda, która może sprawić, że niewiele będę mógł zdziałać na siedlisku, a zależy mi, żeby publikować filmy, które mają w sobie trochę treści. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się Wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.